Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj, jak widzicie, tło jest troszeczkę inne. Nadaję z Krakowa, gdzie jestem na szkoleniu, a dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić temu, jak ChatGPT może wspomagać testy. Automatyzację testów, a dokładnie w automatyzacji testów pisanie skryptów. Tydzień temu pokazywałem, jak przy pomocy ChatGPT napisałem skrypty Transformera i Ansiblea, które stawiały środowisko dosyć potężne, bo to środowisko składające się z 1000 wirtualek dla 1000 publicznych IP do testów wydajnościowych. Dzisiaj troszeczkę inny obszar, pisanie skryptów. Jak podchodzimy do pisania skryptów? Pierwsza rzecz to moje podejście do ChatGPT, zwłaszcza, że jest to czat, tak, czyli oprogramowanie, z którym można pogadać, jest takie, że zadaję najprostsze pytanie, jakie tylko się da, i to pytanie potem rozpracowuję. Z góry przepraszam, mam dzisiaj jeden ekran, więc będę musiał się przełączać, trochę może być z tym zabawy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Na szczęście to ChatGPT będzie dzisiaj głównym bohaterem. No i zaczynamy. Jak zacząć automatyzować z chatem GPT? No, pierwsza rzecz, no to zapytać, jak byś zautomatyzował daną stronę. Najpierw pokażę może stronę, o którą mi chodzi i pokażę, jaki test chcę zrobić, a potem napiszę prompt. Strona, o której będę mówił, którą będę chciał testować, to moja ulubiona strona, ćwiczenie z 3 przyciskami z AntyCaptcha. AntyCaptcha to, przypominam, nasza strona darmowa, dostępna dla wszystkich do prób związanych z automatyzacją testów. I tutaj pierwsze ćwiczenie, czy jedno z pierwszych ćwiczeń, które można na tej stronie wykonać, to ćwiczenie z 3 przyciskami, które się wielokrotnie już pojawiało w tych moich live'ach. No i dzisiaj też tak będzie. Czyli spróbujemy zautomatyzować taki przypadek testowy, który składa się z 3 kroków, w zasadzie z 4 kroków, potem jeszcze trzeba sprawdzić wynik. Pierwszy krok to jest, jak widać, press button B2, czyli naciśnij baton B2, potem naciśnij przycisk B1, potem znowu naciśnij przycisk B2 i potem przycisk Check Solution i trzeba sprawdzić, czy trail, który jest tam na dole, będzie miał wartość B2, B1, B2. Jeżeli będzie miał, no to Check Solution pokaże OK, jeżeli nie będzie miał, to Check Solution pokaże nie OK. Dobra, zróbmy najpierw standardowo w automatyzacji test ręcznie, żeby sprawdzić, czy on w ogóle przechodzi, bo jak nie przechodzi, to nie ma co automatyzować, trzeba pójść do dewelopera, żeby naprawił. No to zobaczmy. B2 jest, B1 jest, B2 jest, Check Solution, OK, good answer. Dobra, czyli test przechodzi, ChatGPT ma szansę. No dobra, no to próbujemy na czacie GPT. Skopiuję sobie link, Ctrl+C, wejdę na czata GPT i zadam mu pytanie. Napisz mi, proszę, skrypt, który wykonuje test automatyczny na stronie, no i tutaj OK, takiej kroki testu. Naciśnij przycisk B2, naciśnij przycisk B1, naciśnij przycisk B2 i naciśnij Check Solution. Dobra, i zobaczymy, co ChatGPT zrobi na coś takiego. Tak, użyję Selenium i w Pythonie. Nie podałem mu tych warunków, więc sam wymyślił w Selenium i w Pythonie. Nie do końca to Selenium trochę nie pasuje, bo ja przyzwyczajony jestem do Playwrighta. No, ale zobaczmy. Zobaczmy, czy to ma sens. No, generalnie
Generalnie, jak widać, prawie ma sens. Tak? Zaraz przyjrzymy się temu kodowi. Niech on tylko dokończy pisać. Dobra, co nam tu zrobił? Zrobił nam driver get, jest OK, nawet przepisał prawdopodobnie dobrze URLa, potem mamy driver find element by ID button 2, button 1, to jest OK. A, tutaj button 2 już miał, wobec tego nie znajdował go drugi raz, czyli button B2 kliknął drugi raz i potem find element solution. Zobaczmy, czy to ma sens, to co zostało tutaj napisane, czy identyfikatory się zgadzają. Dobrze, zrobimy tutaj. Dobra, wyświetl źródło strony. Nie chcę źródła strony. Dobrze, F12 będzie prościej. Elements i zobaczymy sobie section exercise. Tak. O, tutaj mam. Dobra. Zobaczmy. No, teraz będę szukał. A, dobra. Poszukajmy sobie B2. O, jest. Press button B2 i gdzieś tutaj na dole będę miał przyciski. No jednak trochę po tej stronie trzeba pogrzebać. Tu jest trail set, tu pewnie będzie jeszcze dalej. O, tutaj mamy, dobrze. ID, button 1, name, button B1 i tutaj jest B2. Zobaczmy, co ChatGPT wymyślił. Wymyślił ID, button 2 i ID, button 1. No, znalazł, tak? Zobaczcie, w prompcie tego nie było, w prompcie był tylko link, więc na pewno wyciągnął te identyfikatory z samej strony. No dobra, powinno to zadziałać. Ja co prawda nie chciałem Selenium, tylko chciałem Playwrighta, no to poprosimy o Playwrighta. To jest ta moc czatowania, tak? Czyli moc konwersacji. Poproszę to samo, tylko z Playwrightem. Dobra, zobaczymy. Tak, oczywiście. Jak nie dacie w prompcie, że jesteście doświadczonymi automatykami, potrzebujecie tylko kod, no to dostajecie mnóstwo didaskali i opisów. Dobrze, install playwright install, pięknie. Dobra, headless false nawet ustawił bardzo dobrze, go to, no pięknie. No, trochę inne, jak widać, trochę inne lokatory, bo lokatory wziął CSS-owe, tak, czyli button, OID, ale ID się zgadza, button, zobaczymy swoją drogą, czy się zgadza. No i nawet zamyka po sobie browser. No, zobaczymy, czy to zadziała. OK, copy code, kopiuję. Utworzyłem na potrzeby tego pokazu kod w PyCharmie i utworzę nowy plik pythonowy. Zobaczmy live 3 przyciski.p. No i zobaczmy, Ctrl-V. To jeszcze tak dla ustalenia uwagi, te kroki pip install playwright i playwright install wykonałem wcześniej po to, żebyście nie musieli czekać na instalację playwrighta, żeby nie marnować też tutaj dostępu do internetu. No dobrze, zobaczmy, czy wszystko tu jest, co potrzeba. No dobra, no mniej więcej wygląda, że wszystko jest, nic nie jest podkreślone na czerwono. No to zobaczmy, Python i jak się nazywa ten? Live 3 przyciski. Dobra, live 3 przyciski. Zobaczymy, co się stanie. Chwila prawdy. Na razie cały wkład, jaki tutaj oprócz prompta jest mój. O, proszę, uruchomił. OK, good answer. No dobrze, za szybko to zrobił, wobec tego chcemy, żeby zwolnił. No to napiszmy mu, że chciałbym, żeby test wykonywał się wolniej. Test
wykonywał się powoli. To było trochę za szybko, jak na moje oko. Dobra, nie będę tutaj eksperymentował, bo mi się wydaje, że te czekanie tych 2 sekund to jest średni pomysł. Można to zrobić w Playwrightie lepiej, ale to za długo zajdzie, szkoda w tej chwili czasu. No, coś tam poradził. W zapowiedzi do Playwrighta, przepraszam, tego live'a było, że pokażę też, jak znajduję lokatory. To poprośmy w takim razie ChatGPT, żeby znalazł nam lokatory. Czyli poproszę o lokatory do wszystkich przycisków na stronie. No i tutaj tak mam, a nie, to nie tak. Muszę jeszcze raz skopiować. Ctrl+C. OK. I zobaczymy, co zrobi. No i dostaje lokatory, tak, jak widać. Dobra, te lokatory są, jak widać, całkiem sensowne, bo tutaj mamy baton o ID, a coś chyba przesadził, bo baton 3 i baton 4 nie ma, check solution. No dobra, no widać, trochę halucynuje. Trzeba uważać, co ChatGPT robi. Mnie wczoraj, jak przygotowałem się do live'a i próbowałem te prompty, to jak poprosiłem go o lokatory, to dostałem odpowiedź, że niestety nie może, bo nie ma dostępu do internetu. Szczerze mówiąc, nie wiem z czego to wynika. Jeżeli ktoś miał taki efekt i wiesz, z czego to wynika, to napiszcie. Podobno jest tak, że ChatGPT przełącza się między 4 a 3,5, a 3,5 wydaje mi się nie ma dostępu do internetu, albo ten dostęp do internetu mu się psuje, nie wiem, może trafiam na noda, który nie ma dostępu do internetu. Co zrobić w przypadku, kiedy nie ma dostępu do internetu, albo wasza strona, zakładając, że możecie ją pokazać czatowi GPT, nie ma jej dostępnej w internecie, można czatowi GPT pokazywać, czy przekazywać pliki z HTML-em. Ja taki plik wczoraj nagrałem i pokażę wam, jak to można zrobić, jeżeli URL nie działa. I tu było antycaptcha HTML. Antycaptcha HTML to jest zgrany na dysk przez Ctrl+S w przeglądarce zgrana ta strona, którą chciałem testować. O. I tutaj on sobie to zaczyta, tego HTML-a, i teraz mogę zadawać zapytania na temat tej strony. Teraz zobaczmy, zadajmy jakieś pytanie, które o lokatory chociażby. Wypisz mi lokatory do wszystkich przycisków. Dobra, i zobaczymy, co teraz zrobi. Teraz już bazuje na HTML-u, którego wgrałem. Ten analyzing to jest tworzenie Pythona, czy skryptu pythonowego, który analizuje ten skrypt. On w międzyczasie wykonuje ten skrypt pythonowy. Zaraz go wam pokażę. No nie ma tam specjalnie nic interesującego, ale ciekawe, że... Tak, przycisk B1, dobra. Przycisk, dobra. Jak widzicie, znowu odrobinę inna odpowiedź. Znaczy, wydaje mi się, że ChatGPT trzeba pilnować, jak on automatyzuje, czy robi rzeczy z sensem, czy nie robi rzeczy z sensem. I tutaj zobaczcie, taki skrypt wygenerował sam dla siebie, żeby przeanalizować HTML-a, którego ja mu wrzuciłem, tak? Czyli korzysta z biblioteki Beautiful Soup, potem wczytuje, gdzieś tam
sobie zgrał ten plik HTML, czytuje, no i potem jest analiza tego i wyniki analizy. Także ciekawe, także ChatGPT potrafi sam sobie skrypt napisać, którym analizuje i daje odpowiedzi. Także jak widać, można lokatory, można nawet lokatory, jeżeli wrzucicie mu fragment HTML-a, jeżeli nie chcecie całego, można, będzie wyciągał lokatory, można z URL-a, tylko to z URL-a, tak jak mówię, działa mi 50-50. Dzisiaj akurat na szczęście działa, wczoraj nie do końca mi zadziałało. I pokażę Wam jeszcze skrypt, który nagrałem wczoraj, utworzyłem czatem GPT. Jak widzicie, on jest, to jest skrypt javowy, dobra, ok, ale nie. Dobra, spróbujmy ten skrypt uruchomić. On tutaj, jak widzicie, jest troszeczkę inaczej napisany, ma jakąś bibliotekę czy kawałek modułu, którego nie może znaleźć. Zobaczymy, co się zadzieje wtedy. Python wczoraj, jest problem. Zobaczmy, co ChatGPT może zrobić z tym problemem. Dobra, tutaj to mój dtemp nie jest żadną tajemnicą, także uważajcie, jak robicie Ctrl-C, Ctrl-V do ChatGPT, żeby jakichś wrażliwych informacji nie wrzucać w internet. To, że ja mam na dtemp tymczasowy, to raczej chyba mu nie przeszkodzi. Zadam pytanie podczas uruchamiania skryptu dostaję coś takiego. Nawet nie muszę prosić go o to, żeby wyjaśnił, bo już sam z kontekstu zrozumie. Dobra, no moduł. No i dostaję, jest kilka przyczyn i tak dalej. Będę mógł sobie, widocznie tutaj nie mam Selenium, a nie mam Selenium, bo miałem Playwrighta. No i dostaję kilka potencjalnych odpowiedzi, gdzie mogę zdiagnozować, czy rzeczywiście jaki był problem. U mnie akurat rzeczywiście trafienie. Nie mam zainstalowanego Selenium, bo instalowałem Playwrighta, wobec tego tutaj ChatGPT akurat trafił. Także podsumowując to, co dzisiaj pokazałem, to po pierwsze pokazałem prosty prompt, gdzie podałem URL-a i podałem kroki testu. Zobaczcie, te kroki testu są takie w sumie biznesowe. Dostałem skrypt, nie taki jak chciałem, więc poprosiłem o przepisanie tego skryptu na takie narzędzia, jakie chcę i później jeszcze modyfikację tego skryptu. Mogę jeszcze tutaj, tu mi brakuje akurat do frameworków, których ja zwykle używam PyTesta, więc jeszcze pewnie kolejnym promptem mógłbym poprosić ChatGPT, żeby przerzucił to na PyTesta, a nie tylko taki prosty skrypt uruchomiony z command line'a. No i też lepiej lub gorzej, to tak trochę mu tutaj akurat nie wyszło, też pokazuje lokatory. Więc jak widzicie, ChatGPT może oszczędzać pracę automatyką testów, bo oczywiście cały framework, jaki robimy, będzie nasz i te testy muszą się wpinać w nasz framework, ale lokatory, podstawowe kroki testów, czy podstawowe page objecty można w ten sposób pisać. Tyle ode mnie dzisiaj merytorycznie. Przełączę się z powrotem na komentarze. Dobra, widzę, że komentarz, to oszust, o różne rzeczy, to pisał, że nie ma dostępu do internetu. No, nie wiem, czy on ma dostęp do internetu, bo pokażę Wam moją wczorajszą konwersację. I moja wczorajsza konwersacja, i to jest cały czas ChatGPT 4, była dokładnie taka sama, jak dzisiaj. Czyli najpierw Selenium, potem przejście na Playwrighta. Tutaj troszeczkę inne lokatory, jak widzicie, te lokatory, nie wiem skąd, nie wiem jaki jest algorytm generowania tych lokatorów, więc no jakoś tam
sztucznie inteligentnie. Później, jak poprosiłem go o lokatory, to dostaje error browsing i dostaje I am unable to directly access anti-captcha, więc nie wiem, czy on w tym momencie na przykład przeszedł na 3,5, bo miał być obciążony gdzieś w tle, mimo że obiecywał mi ChatGPT-4. To jest do ewentualnego sprawdzenia. No i napisał mi, co mam zrobić. No w tym momencie, no właśnie, jeszcze raz adres strony. Pamiętajcie też, że ChatGPT ma pewien kontekst. 8000 tokenów chyba jest ten akurat, którego używam. Jest wersja, która ma 16 000 tokenów, ona ma wtedy dłuższe konteksty, więc nie wszystko będzie pamiętał. Jeżeli za długo będziecie z nim konwersowali, to też pewne rzeczy zapomni. Dobrze, to tyle merytorycznie z mojej strony. Ja jeszcze powitam się i pożegnam z Kubą Dellingiem, bo nie zareagował ten komentarz. Dziękuję bardzo. I dostaję od naszego eksperta Amber-teamowego, tak, że GPT-3,5 faktycznie nie ma dostępu do internetu i dostępna tylko subskrypcji 4, czyli nie wiem, co on zrobił. Prawdopodobnie, tak jak plotki mówią, przełączył się z GPT-4 na GPT-3,5 wersję i nie uzyskał dostępu do internetu. Nie chciałbym tu reklamować czata GPT-4, ale jak widzicie, może usprawnić pracę. Sami rozsądźcie, czy opłaca się inwestować w 4, czy nie, czy znaleźć jakieś inne narzędzie typu BART, no są nowe narzędzia się pojawiają, będą się pojawiały cały czas, jest Find, jest Copilot. Na pewno warto się zainteresować tymi narzędziami, no bo mogą pracę usprawnić. Na koniec, tak żeby jeszcze Was zainspirować do przerzucenia się czy korzystania z tych narzędzi, jakiś czas temu potrzebowałem przerobić skrypty testów wydajnościowych. Przy pomocy ChatGPT przeróbka 10 skryptów dosyć długich zajęła mi 6 godzin. Bez ChatGPT zajęłaby mi 3 dni. To nie tak, żebym nie potrafił przepisać Pythona jednego na Pythona drugiego i zoptymalizować, bo bym potrafił, bo na tyle dobrze znam, no ale po co mam się męczyć? Jeżeli chodzi o optymalizację, jeżeli chodzi o znajdowanie lokatorów, pisanie prostych skryptów, no to jak widzicie tutaj, jak się ChatGPT pilnuje, to można uzyskać ciekawe efekty. Jeszcze to nie jest tak, że on nas zastąpi, także jeszcze się nie boję, ale jest dobrym pomocnikiem. Tyle ode mnie merytorycznie dzisiaj. Przejdę do kącika zapraszania i serdecznie zapraszam, jeżeli tematy są dla Was interesujące, a będę w tej chwili eksplorował tematy sztucznej inteligencji w konkretnych kontekstach zastosowań, zwłaszcza w automatyzacji testów. To jest drugi z cyklu live. Pierwszy był o tworzeniu, tak jak tydzień temu mówiłem, o tworzeniu środowisk. Jeżeli macie jakieś tematy, jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli macie jakieś problemy, nad którymi się zastanawiacie, czy można sztuczną inteligencję do nich wykorzystać, czy nie można, to proszę piszcie. Zapraszam wszystkich do kontaktu na LinkedInie, zapraszam do subskrybowania naszego kanału Amber-teamowego, no i oczywiście zapraszam też serdecznie na nasze szkolenia. Tak, szkolenie CTFL, wersja 4.0, 5 do 7 lutego, prowadzony przez Adama Romana, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, tym bardziej, że jestem w Krakowie. I Test Manager 5 do 9 lutego, prowadzony przez Lucjana Stapa. Też zapraszam, też szkolenie chwalone. Tutaj, żeby Was zachęcić, to jeszcze powiem, że szkolenia otwarte, czyli zwłaszcza te 2 terminy, mają u nas taką gwarancję, że jak przychodzicie do nas na szkolenie, to na wypadek, gdyby Wam się powinęła noga przy pierwszym podejściu do egzaminu, macie w cenie pierwszego podejścia, macie też drugie podejście. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy oglądali ten film i do zobaczenia za tydzień.